Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj powiem wam, jak robię zdjęcia, że one mają ten swój klimat vintage i po prostu są, że tak to ujmę, bajkowe, w takim właśnie klimacie. Na wstępie zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie. Wbijamy 6000 subskrypcji do końca roku. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Okej, na wstępie może powiem, czym robię zdjęcia, że po prostu takie zdjęcia mi się udaje zrobić. Więc tak, ogólnie body to jest Canon M50. Według mnie jak na start z fotografią wystarcza. Ja już go używam od paru dobrych lat. To jest wersja Mark 1, teraz ogólnie produkowane są Mark 2. Nie mam pojęcia, czym to się różni, według mnie niczym, a kosztuje on znacznie drożej, no ale niestety nie można chyba kupić teraz już nowej Mark 1, ale według mnie to jest bezlusterkowiec z matrycą APS-C i według mnie jak za taką cenę robi naprawdę niezłą jakość. Bardzo szybki autofokus, który naprawdę łatwo wykrywa twarz. Właśnie w tym momencie też nagrywam M50. I teraz tak, obiektywy, których używam do robienia zdjęć, najczęściej jest to Sigma 30 mm ze światłem 1.4. Według mnie bokeh tego obiektywu jest naprawdę fenomenalny. W sensie rozmycie jest inne niż na przykład w obiektywie od Canona 50 mm ze światłem 1.8, ponieważ tam to rozmycie jest takie mniej płynne. Tutaj ten efekt z tym obiektywem ma naprawdę bardzo fajny klimacik i według mnie Sigmy robią takie obiektywy, że te rozmycia, ten bokeh jest według mnie najładniejszy. Dlatego właśnie przerzuciłam się na Sigmy, a nie robię zdjęcia na Canonach, ponieważ właśnie Sigma wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. Płacimy znacznie więcej, ale widać tą jakość według mnie. Sam body z obiektywem jest naprawdę mały i lekki. Naprawdę. Ja na sesję nie biorę żadnych plecaków. Ja biorę taką saszetkę i mi to starcza. Naprawdę mieści się w coś takiego bez problemów. W sensie naprawdę to jest mega wygoda, bo jak macie też duży sprzęt, to musicie nosić te plecaki i to jest takie uciążliwe, no nie oszukujmy się. Okej, kolejną najważniejszą rzeczą, która mi tutaj to fotografowanie wręcz zmieniła totalnie, to jest filtr Black Mist. Naprawdę to robi taką robotę, że kupujcie. Ja wiem, że te małe szkiełko jest naprawdę drogie, ale bez tego po prostu zdjęcia nie mają takiego klimatu. Tak to się właśnie prezentuje tutaj. I ogólnie to wygląda tak, jakby było brudne, ale teoretycznie tak naprawdę nie jest, bo to właśnie o to chodzi w tym obiektywie, że on wygląda jakby był taki zabrudzony, takie małe kamyczki jakby na nim były i to właśnie jest ten element, który nie przepuszcza tego światła i po prostu światło się rozprasza. I to dzięki temu, że nałożymy to na obiektyw, robi właśnie taki efekt rozmycia, taki bajkowy, stary klisz, tak można to jakby ująć. Szczerze, jeżeli nie macie pieniędzy na obiektywy od Sigmy, polecam wam zrobić taki lifehack mój życiowy, z którego ja szczerze sama skorzystałam na samym początku mojej przygody z fotografią. A więc jest to używanie starych obiektywów od analogów. Ja wam gwarantuję, że tutaj mam Heliosa 44M4. Ten obiektyw robi równie dobrą robotę jak te obiektywy, które kosztują po te parę tysięcy. W sensie ten obiektyw jesteście w stanie kupić za 100 zł, a robi on naprawdę spoko zdjęcia. Jest on ciężki, no nie powiem, że nie jest, ale to ma swoje plusy, ponieważ jak wam upadnie, wydaje mi się, że on jest niezniszczalny, w sensie naprawdę jest solidnie skonstruowany. Do niego również możecie filtr podpiąć, Black Mista. Wydaje mi się, że kupujcie, naprawdę. Tak on się prezentuje właśnie z bliska. Jeżeli nie chcecie lub boicie się jakby zainwestować w taki droższy obiektyw, bo nie wiecie, czy to jest na pewno dla was, kupujcie Heliosy. Naprawdę. Polecam wam serdecznie. Na Allegro, na OLX z tego multum, więc bez problemu dacie radę kupić taki obiektyw. Pod kątem technicznym, jak i ustawień aparatu, odkryłam jedną, wręcz niezbędną rzecz, jaką musicie ustawić w aparacie, by po prostu zdjęcie było ciepłe, klimatyczne i po prostu takie bardziej żywe kolorów. Odkryłam to w funkcji właśnie na Canonie. Jest to po prostu nasz balans bieli. Mamy parę ustawień w naszym aparacie.
I teraz tak, funkcja, którą odkryłam, która daje nam właśnie taki bardzo ciepły odcień zdjęć, jest to balans bieli, który jest tutaj nazwany miejsca ocienione. Według mnie ta funkcja daje nam taką możliwość, że to zdjęcie jest po prostu mega ciepłe, ale też nie jest jakoś przesadnie ciepłe, że po prostu wali takim czerwonym kolorem, żółtym, a jest wręcz idealnie podkontrastowane. W Lightroomie da się to zrobić, ale według mnie w Lightroomie jakoś gorzej to wychodzi, w sensie nienaturalnie to jest ten ciepła temperatura oddana, a tutaj jak to ustawicie w aparacie, według mnie o wiele lepiej to wygląda. Teraz będziecie mieć porównanie. W tym momencie właśnie nagrywam na funkcji miejsca ocienione, a teraz mam jakby obraz z tego automatycznego balansu bieli, który daje nam aparat i który pewnie najczęściej wy używacie do nagrywania filmów. Więc widać różnicę. A tutaj żadna obróbka z mojej strony nie została w postprodukcji zmieniona, oprócz po prostu lekkiego może podbicia kontrastu. Nie zmieniałam tutaj zbyt wiele, więc widać różnicę według mnie i to jest punkt, który mi właśnie bardzo pomógł, że tak to ujmę. Ostatnim punktem na mojej liście, który według mnie jest również ważny, to jest już aspekt postprodukcji. Nie musicie naprawdę kupować Lightrooma, który wiadomo dosyć sporo kosztuje na wersji na komputerze. Wystarczy Wam Lightroom Mobile, który w wersji premium kosztuje zaledwie niecałe 10 zł miesięcznie, lecz tam po prostu będziecie mogli obrabiać rawy, więc polecam Wam zakupić. Funkcją, która robi nam robotę w postprodukcji jest tekstura, przejrzystość i ziarno. To są te 3 funkcje w Lightroomie, które dają nam właśnie bardzo spoko rezultaty. I ja trzymam się takiej zasady, że daję 30 plus tekstura, minus 30 na przejrzystości i 50% ziarna. Zależy to, czy robicie zdjęcia w RAWie czy w JPEG-u. Jeżeli w JPEG-u, to dajcie trochę mniej tego ziarna, jeżeli w RAWie troszeczkę więcej. To już totalnie na wyczucie, zależy jak to woli zdjęcie, czy woli właśnie takie z ziarnem, takim dosyć mocnym, czy nie lubi tego efektu ziarna, to nie musicie tego dodawać. Ja po prostu mówię jak mi się podoba, jak ja używam właśnie Lightrooma. Krzywe również są tutaj dosyć istotne, ale odcinek o krzywych był już na moim kanale, więc jeżeli chcecie, to po prostu będziecie mieć link w opisie. I teraz tak, jeżeli użyliście tej temperatury w aparacie, to zbyt wiele nie zmieniajcie w temperaturze w Lightroomie. Serio Wam mówię, mniej naturalnie to wyjdzie, jeżeli zmienicie w postprodukcji, niż po prostu w środku aparatu. Jeszcze takim aspektem polecam Wam zawsze wyostrzyć lekko zdjęcie w Lightroomie. Zawsze to coś daje, a nie pogorszy. Lecz też nie przesadzajcie z tą ilością wyostrzenia, ponieważ żeby to zdjęcie wyglądało po prostu naturalnie. No i co, z mojej strony to tyle. Tutaj będziecie mieć parę przykładowych prac, jak wygląda przed i po postprodukcji, ewentualnie jak właśnie wyglądają zdjęcia, o którym Wam mówię. Według mnie one mają swój klimat, wyglądają całkiem ciekawie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy Wam się ten poradnik przydał. Odkryłam parę funkcji, dlatego po prostu chcę się z Wami podzielić. Ja również się cały czas uczę, więc to są totalnie takie rzeczy, które ja sama odkrywam w aparacie. Z mojego doświadczenia zdjęcia wtedy wyjdą bardzo fajnie i naprawdę nie załamujcie się, jeżeli Wam zdjęcia nie wychodzą. Próbujcie cały czas, aż w końcu będziecie coraz lepsi i robili lepsze zdjęcia. Co do tych parametrów, tyczy się również to filmu, ponieważ jak widzicie w aparacie, jeżeli to ustawicie, film również fajnie nam się koloruje. Dzięki za oglądanie, wpadajcie na Instagrama, tam będą pojawiały się moje prace, moje nowe zdjęcia, więc śledźcie na bieżąco, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!